Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Wyobraź sobie zwykły dzień w moim gabinecie. Ledwo uchylają się drzwi, a ja już widzę to dobrze znane napięcie. Pies, który jeszcze na parkingu merdał ogonem, nagle staje się czujny jak żołnierz. Kot, który w domu jest królem kanapy, teraz kurczy się w transporterze w małą, zdeterminowaną kulkę. Nie trzeba być jasnowidzem. Zwierzęta wiedzą, że to nie miejsce na zabawę. Cześć, jestem Paweł, lekarz weterynarii. Znam ten widok od lat i wcale mnie nie dziwi. One naprawdę wyczuwają zapachy, dźwięki i nasze napięcie, jeszcze zanim usłyszą stetoskop czy poczują zapach środków dezynfekcyjnych. I mimo tego niepokoju potrafią zrobić coś, co za każdym razem mnie rozbraja. W chwili, gdy opiekun kuca obok i delikatnie głaszcze, strach zwierzęcia miesza się z czymś zupełnie innym, z bezwarunkową ufnością. To właśnie w tej chwili widać całą magię naszej relacji z nimi. Zwierzę może się bać i ma do tego pełne prawo, a jednak w tej jednej sekundzie wybiera bliskość swojego człowieka. Nie pyta, nie ocenia, nie żąda wyjaśnień. Po prostu wierzy, że przy tym człowieku jest bezpiecznie. Dla mnie to kwintesencja tego, co nazywam terapią z ogonem. Nie chodzi o to, że psy czy koty zawsze są spokojne i zadowolone. One, tak jak my, odczuwają lęk i niepewność. Chodzi o to, że pomimo tego strachu wciąż potrafią dać nam lekcje. Jak zaufać, jak być blisko i jak w tej bliskości odnaleźć ukojenie. I to właśnie ta bezwarunkowa akceptacja, ta niepozorna obecność potrafi obniżyć nasz własny stres szybciej niż niejeden głęboki wdech z aplikacji do medytacji. W świecie, w którym wszyscy gonią i oceniają, zwierzęta przypominają nam, że czasem najważniejsze jest po prostu być, nawet jeśli serce wali ze strachu. Wiecie, co mnie zawsze uderza, kiedy rozmawiam z pacjentami i mam tu na myśli zarówno czworonogi, jak i ich opiekunów. To, jak szybko widać, że zwierzę w domu zmienia nie tylko atmosferę, ale i chemię w ludzkim organizmie. Nie przesadzam, są na to badania. Już kilkanaście minut głaskania kota albo spokojny spacer z psem potrafią wywołać w mózgu małą, fajerwerkową reakcję. Wzrasta poziom oksytocyny, serotoniny i dopaminy. To te same neuroprzekaźniki, które lekarze nazywają hormonami dobrego nastroju. Oksytocyna, ta od więzi, przytulania i ciepła, odpowiada za poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Serotonina pomaga nam utrzymać stabilny nastrój, a dopamina daje tę małą iskrę przyjemności, motywacji. I teraz wyobraź sobie, że zamiast łykać tabletkę, po prostu siadasz na kanapie, a twój kot układa się na twoich kolanach, mrucząc w rytmie, który uspokaja ci tętno. Organizm sam uruchamia te mechanizmy, jakby mówił: hej, już jest lepiej. Ale to nie wszystko. Zwierzę wprowadza w życie coś, co w psychiatrii nazywa się strukturą dnia, a ja po prostu nazywam sensem. Wstajesz, bo trzeba nakarmić psa, wyjść z nim na spacer, nalać świeżej wody kotu. Niby drobiazgi, a w trudnych chwilach, przy depresji czy długotrwałym lęku, stają się powodem, żeby w ogóle wstać z łóżka. Każdy, kto kiedykolwiek zmagał się z takim stanem, wie, jak trudno jest wtedy znaleźć powód do działania. Pies czy kot daje ci ten powód każdego ranka i nie pozwala odpuścić. Do tego dochodzi jeszcze rzecz bardzo przyziemna, ale potężna – ruch. Właściciele psów chodzą średnio o kilka tysięcy kroków dziennie więcej niż ci, którzy psów nie mają. Spacery w słońcu, w deszczu, nawet w śniegu – to nie jest luksus, to codzienność. I choć czasem marudzimy, że zimno, że ciemno, ten rytm sprawia, że ciało i głowa dostają regularną porcję endorfin. Organizm nagle przypomina sobie, co to znaczy zdrowa dawka świeżego powietrza, a mózg
co to znaczy naturalny zastrzyk dobrego nastroju. Właśnie w tym tkwi magia naszych futrzastych przyjaciół. Działają na nas jednocześnie biologicznie i emocjonalnie. Nie muszą nic mówić, nie muszą nawet rozumieć, przez co przechodzimy. Swoją obecnością wyciszają burzę hormonów stresu, a w zamian uruchamiają całą chemię, która dosłownie pomaga nam poczuć się lepiej. Terapia z udziałem zwierząt, w skrócie AAT, czyli Animal Assisted Therapy, ma już ponad pół wieku historii. Pierwsze poważne próby wprowadził w latach 60. amerykański psychiatra Boris Levinson. Zauważył, że jego pies, Jingles, pomagał dzieciom z zaburzeniami lękowymi otworzyć się szybciej niż jakiekolwiek tradycyjne metody. To był początek czegoś, co dziś jest normalnym elementem wsparcia medycznego. Dziś mamy całe programy certyfikowane. Psy, które towarzyszą pacjentom w szpitalach onkologicznych, koty, które w domach opieki łagodzą poczucie samotności u seniorów, a także konie wykorzystywane w hipoterapii, niezwykle skutecznej w rehabilitacji dzieci po urazach czy z porażeniem mózgowym. Efekty? W wielu badaniach widać spadek objawów stresu pourazowego, PTSD, poprawę nastroju u osób starszych i lepsze tempo powrotu do sprawności u dzieci. Zwierzęta nie zastępują leczenia, ale ich obecność działa jak katalizator. Przyspiesza proces zdrowienia i sprawia, że pacjenci łatwiej ufają ludziom i sobie. Kontakt ze zwierzęciem wpływa nie tylko na naszą psychikę, ma też całkiem wymierny efekt na ciało. Długofalowe badania kardiologiczne pokazują, że opiekunowie psów i kotów mają niższe ciśnienie krwi, spokojniejsze tętno i mniejsze ryzyko zawału. To nie magia, tylko biologia. Codzienne spacery, więcej ruchu i obniżony poziom hormonu stresu to naturalna profilaktyka chorób serca. Wielu ludziom zwierzęta pomagają w przewlekłych schorzeniach. Psy potrafią wyczuć spadek poziomu cukru u osoby z cukrzycą. Zanim pojawią się objawy, ostrzegają opiekuna, dając czas na reakcję. W epilepsji zdarzają się psy, które instynktownie reagują na zbliżający się napad. Kładą się przy człowieku, czasem szczekają, by przywołać pomoc. I wreszcie rekonwalescencja po zabiegach. Pacjenci, którzy mają kontakt ze zwierzętami, szybciej dochodzą do siebie, rzadziej zgłaszają ból i stres. Samo głaskanie psa czy mruczenie kota działa jak naturalny środek uspokajający, a to przekłada się na lepsze gojenie ran i krótszy pobyt w szpitalu. Zwierzęta stają się więc nie tylko towarzyszami, ale i cichymi współpracownikami lekarzy. Zwierzęta potrafią zrobić coś, z czym my, dorośli ludzie, mamy często spory kłopot. Ułatwiają pierwsze słowo. Wystarczy wyjść na spacer z psem, a rozmowa z obcymi zaczyna się niemal sama. Ktoś zapyta o imię pupila, inny pochwali jego urodę, jeszcze ktoś zagai o rasę. Te krótkie wymiany zdań potrafią być początkiem nowych znajomości, czasem nawet przyjaźni. Dla osób nieśmiałych albo tych, które na co dzień zmagają się z samotnością, pies staje się prawdziwym społecznym ambasadorem. Podobnie dzieje się w domach opieki. Koty i psy, które odwiedzają seniorów, przełamują mur izolacji lepiej niż niejedno profesjonalne spotkanie towarzyskie. Starsze osoby, które rzadko mają okazję do bliskiego kontaktu, otwierają się przy zwierzętach z zaskakującą łatwością. Zaczynają głaskać, opowiadać historie, wspominać dawne czasy. Ten prosty bodziec, ciepłe futro i spokojne mruczenie potrafi wyciągnąć z milczenia ludzi, którzy przez długie miesiące nie mieli ochoty na rozmowę. Właśnie w tym sensie pies czy kot staje się mostem społecznym. Nie tylko poprawia samopoczucie opiekuna, ale też łączy ludzi między sobą. To ciche, naturalne zaproszenie do kontaktu, które nierzadko przynosi więcej niż najlepsze techniki integracyjne. Kiedy mówimy o zwierzętach jako o małych terapeutach, łatwo zapomnieć, że to wcale nie jest magia na zawołanie. Nie każdy pies, kot czy koń urodził się do pracy w terapii i nie każdy opiekun jest gotowy na odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże.
W profesjonalnej terapii zwierzęta przechodzą dokładną selekcję i szkolenie. Liczy się nie tylko łagodny charakter, ale też odporność na stres, umiejętność pracy wśród obcych ludzi i w hałaśliwym otoczeniu. To kilka miesięcy, a często lata treningu prowadzonego przez specjalistów. Zwierzę, które ma wspierać ludzi w chorobie czy w kryzysie, samo musi czuć się bezpiecznie i pewnie. Podobnie z naszymi prywatnymi pupilami. Pies czy kot w domu to nie tylko towarzystwo, ale zobowiązanie. Regularne karmienie, opieka weterynaryjna, codzienne spacery, długofalowe koszty. W zamian za ich lojalność powinniśmy dać im stabilność i troskę. To fundament każdej relacji, także tej, która ma leczyć nasze rany. Nie można też pominąć pracy ludzi stojących za kulisami. Organizacje i wolontariusze, którzy przygotowują zwierzęta do terapii, pilnują, by dobrostan zwierząt był na pierwszym miejscu. To oni dbają, by pies terapeuta po całym dniu wizyt miał czas na odpoczynek, a kot odwiedzający dom opieki nie był przeciążony nadmiarem bodźców. Zwierzęta mogą dawać nam niewiarygodnie dużo, ale tylko wtedy, gdy my, ludzie, w pełni przyjmiemy na siebie odpowiedzialność za ich zdrowie, bezpieczeństwo i szczęście. To uczciwy układ. Ich obecność leczy nas, a nasza opieka ich chroni. Kiedy patrzę na zwierzęta, które każdego dnia spotykam w pracy, widzę coś, czego nie da się zmierzyć, ani zapisać w tabelce z wynikami badań. Widzę mądrość ciepłego spojrzenia. Tę spokojną pewność, że w ich obecności można na chwilę zrzucić ciężar, który dźwigamy. Nie twierdzę, że pies czy kot zastąpią psychologa czy lekarza, to nie o to chodzi. Ale potrafią być obok w sposób, którego my, ludzie, dopiero się uczymy. Bez słów, bez ocen, bez pośpiechu. Po prostu są. I w tym byciu rodzi się coś, co dla wielu z nas jest pierwszym krokiem do nadziei. Może właśnie dlatego tak wielu z nas mówi potem, że to zwierzę uratowało im życie. Bo w chwili, gdy świat pędzi, a my nie nadążamy za jego rytmem, ich cicha obecność przypomina, że wciąż jest w nas miejsce na spokój, zaufanie i odrobinę światła. I kiedy na końcu dnia mój pacjent, czy to pies, czy kot, patrzy na mnie tym swoim uważnym, miękkim spojrzeniem, wiem jedno. W tym spojrzeniu kryje się prosty, ale bezcenny dar. Przypomnienie, że nadzieja zawsze ma gdzie się schować. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.